Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Vaya, este es el Chan Chan de Cuba. W swoich środowiskach naturalnych większość gatunków papug jest zagrożona wyginięciem. Niektóre z nich w sposób skrajny. Już w czasach nowożytnych, w połowie XIX wieku, bezpowrotnie straciliśmy arę kubańską, zwaną arą trójkolorową. Pozostały po niej tylko wypchane egzemplarze w niektórych muzeach i ryciny, na których możemy podziwiać piękno tego właśnie ptaka, którego niestety nasze pokolenie nie będzie już mogło zobaczyć żywego. Ta tutaj, siedząca obok mnie, amazonka kubańska, również w swojej ojczyźnie, na Kubie i kilku okolicznych wyspach karaibskich, jest bardzo zagrożona wyginięciem. Pozostało tylko kilka tysięcy egzemplarzy i prawdopodobnie ptak ten podzieliłby losy swojego krewniaka ary kubańskiej. To, że tak się nie stało, zawdzięczamy licznym hodowlom. Pamiętam w latach 70. czy 80. minionego wieku, kiedy odwiedzałem Moskwę, na tak zwanym pticznym rynku można było zakupić za stosunkowo niewielkie pieniądze powszechne amazonki kubańskie, które były przewożone samolotami wojskowymi z radzieckich baz wojskowych na Kubie. W tym czasie, kiedy w obozie socjalistycznym obecność papug sprowadzała się wyłącznie do nimf czy papużek falistych i to też nie były one powszechne, a kupno jakiejkolwiek bardziej atrakcyjnej papugi było praktycznie niemożliwe, amazonki kubańskie były jedynymi większymi, atrakcyjnymi ptakami dostępnymi na naszym rynku. Amazonki z Kuby trafiały nie tylko do Związku Radzieckiego, były masowo wyłapywane i przewożone również do innych krajów. I może paradoksalnie właśnie dzięki temu procederowi stały się one w miarę powszechne. Jeśli chodzi o zachowanie gatunku, największą, najbardziej znaczącą rolę mają liczni, często anonimowi hodowcy z całego świata. A nie ogrody zoologiczne, ale właśnie oni, amatorzy, miłośnicy ptaków, którzy zaczęli rozmnażać tą piękną papugę, którzy spowodowali, że możemy znaleźć ją w wielu sklepach zoologicznych. I już nie trzeba bać się, że będziemy wykorzystywać wszystkie egzemplarze tylko w hodowli, aby jak najszybciej zwiększyć jej populację, ale część tych ptaków trafia właśnie do naszych domów jako ptaki do towarzystwa. A do tej roli naprawdę bardzo dobrze się nadają. Są niesamowicie inteligentne, łatwo nawiązują kontakty z ludźmi. Jak pozostałe gatunki amazonek przywiązują się do swoich opiekunów. A ponadto posiadają bardzo dobre zdolności naśladowcze. Te ptaki naprawdę potrafią fajnie gadać, a poza tym są naprawdę bardzo atrakcyjne wizualnie. Owszem, jak u wszystkich amazonek, tutaj dominującym kolorem upierzenia jest zieleń, tym niemniej jest tu sporo czerwieni, błękitu, bieli, a obrzeża piór obramowane są takimi czarnymi kreskami, które powodują, że ich upierzenie przypomina wyglądem rybią łuskę. Mamy więc tutaj do czynienia z bardzo dziwną, wydawałoby się, sytuacją. Ta papuga, piękna amazonka kubańska, w środowisku naturalnym jest skrajnie zagrożona wyginięciem. Równocześnie, dzięki licznym hodowlom na całym świecie, jest to ptak coraz bardziej powszechny, coraz częściej występujący również w naszych domach. I chociaż obecnie jest całkowity zakaz wywozu tych ptaków z Kuby, to jednak nie robi się nic, aby w jakiś sposób zwiększyć ich populację. I być może nastanie ten straszny okres, kiedy zobaczenie ich w środowisku naturalnym będzie już niemożliwe. La firmeza que comandante de tu brazo libertario. Na Kubie przebiegają ogromne zmiany. Jeżeli kraj ten, oprócz rozwiązywania swoich politycznych i gospodarczych problemów, również zwróci uwagę na kwestię ochrony przyrody, to być może jest jeszcze szansa, aby nasze pokolenie nie było tym ostatnim, któremu dane było mieć możliwość obejrzenia tych pięknych ptaków w środowisku naturalnym.
de tu querida presencia, comandante. To jest film o tobie. Chciałbyś na Kubę pojechać? Polecieć. Che